Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Pokażę w nim bardzo ciekawą i przydatną właściwość krojów pisma. Będzie mowa o pisankach. Mianowicie, gdy wejdę w rozwijalną listę fontów w InDesignie, mam możliwość wybrania różnego rodzaju krojów pisma. Między innymi są pisanki. Są one oznaczone symbolem skrypt. Jeśli ja kliknę na tę ikonkę, wtedy pojawiają się wszystkie kroje, które są pisankami. Niektóre z nich mają ciekawe właściwości. Na przykład krój Bigham Script Pro. Wybierzmy odmianę Regular, wybierzmy ramkę tekstową i wklejmy tekst zastępczy. Zaznaczam całość, wybieram większy stopień pisma, przybliżam widoczność mojego tekstu. I teraz widzę, że niektóre glify w tym kroju są specjalnie zaprojektowane, specjalnie wyróżnione. Jest to zasługa wariantów kontekstowych. Jeśli ja zaznaczę tekst i wybiorę funkcję OpenType, widzę, że z definicji ten krój ma zaznaczone warianty kontekstowe. Jeśli ja wyłączę tę opcję, widzę, że mój krój stał się prostszy w odbiorze, nie ma tych ozdobników. Ja mogę zaznaczyć fragment tekstu i zastosować dla tego fragmentu warianty kontekstowe. I niektóre z glifów, niektóre z liter przybrały właśnie nieco inną formę, bardziej ozdobną. Ja mogę również wybrać dla kroju pisma, dla pisanek, tylko wybranych pisanek, nie wszystkie pisanki, tak jak powiedziałam, mają możliwość wariantów kontekstowych, indywidualne dopasowanie do każdego znaku. Wybierając type, glify, mam możliwość wybrania takiej funkcji, która się nazywa warianty dla zaznaczenia. I teraz jeśli ja zaznaczę literę P, mogę zobaczyć, że wariantów tej litery jest naprawdę sporo i mam szeroki wybór. Mogę ozdobić tę literę jak życzę, wybierając właśnie którąś formę z tych tu przedstawionych. Ważne jednak jest, by nie przesadzać. We wszystkim należy zachować prostotę i czytelność. Prostota i czytelność to są dwie podstawowe funkcje dobrego składu. To jest ozdobny tekst sam w sobie. Więc jeśli my projektujemy jakieś zaproszenie bardzo ekskluzywne i chcemy, żeby było ozdobne, możemy wykorzystać jak najbardziej warianty kontekstowe, ale należy wszystko robić z umiarem, tak, żeby tekst był możliwy oczywiście w sposób bardzo przystępny do odczytania. Zaznaczam wszystko i wybieram warianty kontekstowe dla całego tekstu. Ja mogę tutaj zlikwidować ten wariant, wybierając inny rodzaj występowania litery P, natomiast specjalnie wprowadzić bardzo ozdobną literę E. Możemy wybrać na przykład tę formę lub tę formę. Jeśli ja kliknę w trójkącik, który jest widoczny w prawym dolnym rogu glifu, ja widzę, że mam jeszcze inne formy występowania tego znaku. Chodzi o to, by zachować umiar i nie przesadzić w ozdabianiu tekstu. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.